Rozpoczniemy od wyborów w Rumunii, następnie dwie informacje podane wczoraj przez agencję News Sky i kilka słów o możliwej erupcji wulkanu we Włoszech. W Rumunii skrajnie prawicowy kandydat George Simion, lider partii AUR, zwyciężył w pierwszej turze powtórzonych wyborów prezydenckich, zdobywając 40,5% głosów. Wybory odbyły się po unieważnieniu poprzedniego głosowania, które pogrążyło kraj w największym kryzysie politycznym od dekad. Frekwencja wyniosła ponad 53%, a niemal 1 milion Rumunów zagłosowało poza granicami kraju. Simion, odwołując się do antyestablishmentowych i nacjonalistycznych haseł, zapowiada przywrócenie porządku konstytucyjnego. Druga tura wyborów odbędzie się 18 maja. Wynik Simiona odzwierciedla silne nastroje antyelitarnych zmian i przesunięcie Rumunii w stronę populizmu. Wybory prezydenckie w Rumunii ujawniają głęboką polaryzację społeczną i rosnące poparcie dla ruchów populistycznych, co może zrewidować dotychczasowy kurs kraju. Jeśli George Simion wygra w drugiej turze, Rumunia prawdopodobnie przesunie się na bardziej suwerenistyczne, nacjonalistyczne pozycje w polityce wewnętrznej i zagranicznej. Może to osłabić jej relacje z Unią Europejską i NATO, a jednocześnie otworzyć pole do większego wpływu ze strony USA i potencjalnie Rosji, mimo deklarowanego sprzeciwu wobec tej ostatniej. Zmiana może zakłócić dotychczasową równowagę geopolityczną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Coraz bliżej zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą. To będzie możliwe, ale nie na pokaz, powiada Zełenski. Zełenski podczas konferencji prasowej w Pradze z prezydentem Czech Petrem Pawlem stwierdził, że zawieszenie broni z Rosją jest możliwe w każdej chwili. Jednak odrzucił propozycję Władimira Putina dotyczącą 72-godzinnego rozejmu z okazji obchodów Dnia Zwycięstwa, uznając ją za gest propagandowy. Zełenski zaproponował zamiast tego 30-dniowe zawieszenie broni, które umożliwiłoby realne negocjacje pokojowe. Dodatkowo Ukraina oczekuje dostawy prawie 2 milionów pocisków artyleryjskich w tym roku w ramach czeskiej inicjatywy wsparcia militarnego. Jak podaje Sky, nastąpił ukraiński atak na rosyjską fabrykę w Briańsku. Siły ukraińskie przeprowadziły atak na fabrykę Strela w Suzemce, w obwodzie briańskim Rosji. Zakład produkujący sprzęt elektroniczny dla rosyjskiego przemysłu obronnego został poważnie uszkodzony, a jego działalność została wstrzymana. Według Andrija Kowalenki z Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony fabryka przestała funkcjonować po ataku. Rosyjskie władze potwierdziły zniszczenia, ale nie odnotowały ofiar. Atak na takie zakłady zdecydowanie spowalnia odbudowę arsenału militarnego Rosji. Teraz wiadomość, która pozornie nas nie dotyczy bezpośrednio, ale nad którą warto się pokłonić. Od około lutego 2025 roku kaldera Campi Flegrei przeżywała trwającą kilka dni intensywną serię wstrząsów. Między 17 a 23 lutego zarejestrowano ponad 600 zdarzeń sejsmicznych, z których największe osiągnęły magnitudę około 3,2 na skali Richter. W samym marcu 13 odnotowano wstrząs o magnitudzie 4,4, najsilniejszy od początku lat 80., który spowodował niewielkie uszkodzenia budynków i ewakuację kilkudziesięciu osób w Pozzuoli. Równolegle do trzęsień ziemi obserwuje się przyspieszone wypiętrzenie terenu. Dane geodezyjne wskazują, że od maja 2024 roku teren wokół Pozzuoli uniósł się średnio o 2 cm na miesiąc, co stanowi dwukrotnie wyższy wskaźnik niż w poprzednich. W lutym 2025 roku ponownie raportowano podobne tempo, około 1 cm co 2 tygodnie. A jaka jest ocena ryzyka erupcji przez wulkanologów? Badania Włoskiego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii i zespołu z University College London nie wykazują jednoznacznego wzrostu prawdopodobieństwa erupcji w najbliższym czasie. Modele geochemiczne i mechaniczne sugerują, że magma w podziemnym bąblu kaldery porusza się i powoduje niestabilność skorupy. Lecz do pełnej erupcji wciąż brakuje kluczowych sygnałów: dramatycznego wzrostu emisji dwutlenku, siarki czy nagłego przyspieszenia deformacji gruntu rzędu kilkudziesięciu centymetrów. Eksperci opierają swoje prognozy na 4 głównych parametrach: liczbie i sile drgań, tempie wypiętrzania terenu, zmianach temperatury źródeł i emisji gazów. Dopiero osiągnięcie dramatycznych kulminacji wszystkich tych wskaźników, jak w modelach erupcji superwulkanicznych, wskazywałoby na nieuchronną erupcję. Jednocześnie nie można w 100% wykluczyć nieprzewidzianej sytuacji, gdy wulkan gwałtownie uwolni magmę w wyniku nadmiernego ciśnienia wewnętrznego.
W związku z tym trwają przygotowania służb oraz plany ewakuacyjne. A włoska obrona cywilna podtrzymała 3 z 4 poziomów alarmowych, zwiększonej aktywności i ćwiczy scenariusze ewakuacji. Według włoskich władz czas potrzebny na całkowitą ewakuację wynosi około 3 dób. Dla mieszkańców Neapolu i okolic najważniejsze pozostaje utrzymywanie świadomości zagrożenia, uczestnictwo w ćwiczeniach ewakuacyjnych oraz ścisły kontakt z władzami i służbami ochrony ludności. Dzięki takiemu podejściu, nawet w obliczu potencjalnej supererupcji, możliwe będzie ograniczenie strat i ochrona życia setek tysięcy osób. Mimo iż coraz lepiej monitorujemy różne ekstremalne sytuacje w świecie przyrody, nadal nie możemy być w 100% pewni, że już wszystko mamy pod kontrolą. Za przykład można podać tsunami, które miało miejsce 26 grudnia 2004 roku na Oceanie Indyjskim. Było to jedno z najbardziej śmiercionośnych katastrof naturalnych w historii, pochłaniając życie około 226 tysięcy osób w 14 krajach. Najbardziej dotknięte zostały Indonezja, Sri Lanka, Indie i Tajlandia. A co wy o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach.